W obecnym momencie przez to, że są te narzędzia o wiele prostsze, interfejs jest bardziej wygodniejszy, można więcej na nich zrobić, dlatego jest taki boom nawracać. Ej, słuchajcie, jak wy to robicie, że wasze procesy są tak precyzyjnie zrobione, że wy dwie osoby, jako ja i koleżanka, która zajmowaliśmy się kadrami, potraficie ogarnąć w ciągu miesiąca i umowy, i W wypłaty. ogóle jak zacząć, tak? Ktoś ma chęci, ale nie wie, co zrobić. Jakieś takie pierwsze kroki, jak ty byś rekomendował? Od juniora do Digital Pro. Cześć, nazywam się Adam Chudzik i to jest kolejne spotkanie z cyklu Od juniora do Digital Pro. Od juniora do Digital Pro. Jak się przygotowywałem do tego odcinka, wpadła mi jedna liczba w oko, 375 milionów. To jest liczba osób, która wedle McKinsey Global Institute będzie musiała zmienić pracę ze względu na automatyzację AI, więc nie mogło się wydarzyć inaczej, jak stworzyć odcinek poświęcony właśnie temu tematowi. Goszczę dzisiaj na pokładzie Kamila. Cześć Kamil, fajnie, że dzisiaj dołączyłeś do nas. Cześć, miło was powitać. Kamil, może na początek dwa słowa powiedz na swój temat, na temat twojego wykształcenia, bo ciekawy temat wyszedł w poprzednim odcinku. Z Karolem rozmawialiśmy, wyszło, że z farmacji wszedł do e-commerce. U ciebie wygląda to równie ciekawie, także oddaję ci głos. Cześć, jestem Kamil Kołecki, jestem CEO firmy Sonager. Zajmujemy się automatyzacją procesów za pomocą narzędzi no-code, low-code, czyli m.in. Make, Zapier bądź Nodemation, N8N. No i działamy sobie na rynku już od 3 lat. Co robimy? Robimy automatyzację przeróżnych procesów, czy to sprzedażowych, czy marketingowych, czy również kadrowo finansowych. Ogólnie, jeżeli jest jakieś zagadnienie, podchodzimy do niego, mówimy tak, możemy wam to zrobić szybciej, dzięki czemu zaoszczędzicie o wiele więcej czasu. A jeżeli chodzi o wykształcenie, no to jest śmieszna sprawa, ale nie jestem programistą, więc akurat narzędzia no-code tutaj będą bardzo na miejscu, ponieważ nie mam wykształcenia technicznego, stricte programistycznego. Z wykształcenia jestem magistrem technologii chemicznej, więc totalnie inna branża, totalnie niepowiązana czy to kodowaniem, czy programowaniem, ale znalazłem się tutaj, ponieważ zauważyłem w swojej pracy, że jest to dość duże uproszczenie mojej pracy. Dużo rzeczy pozwala mi przyspieszyć, zoptymalizować, także mogę je robić o wiele szybciej niż na przykład osoby, które są na podobnych stanowiskach w innych firmach. Okej, a powiedz mi, jak w ogóle trafiłeś do tej działki, nazwijmy rzecz po imieniu? Działka jest w miarę świeża, tak? To jest świeży temat. Jak sobie myślę, to chyba to eksplodowało w momencie, kiedy się pojawił ChatGPT. Popraw mnie, jeżeli się mylę, natomiast to był ten moment, więc świeża branża. Nie jest świeża. Okej. Tak mniej więcej branża już ma z 15 lat. To nie jest, Okej. bo większość osób kojarzy z branży automatyzacji z Make'iem, z Zapierem, z Automation, które teraz dość mocno wypłynęły przez to, że są narzędzia no-code. Ale jeżeli chodzi o automatyzację procesów, były wcześniej narzędzia, które służyły do elektronicznego biegu dokumentów w firmach. Co prawda było o wiele trudniejsze w ustawianiu, dlatego mniej osób się tym zajmowało. No a w obecnym momencie przez to, że są te narzędzia o wiele prostsze, interfejs jest bardziej wygodniejszy, można więcej na nich zrobić, dlatego jest taki boom na to. Tym bardziej, że różne platformy również udostępniły swoje API, które mogą być podpięte pod systemy, więc jest na to też boom. Drugą rzeczą jest to, że w momencie, kiedy AI tak wystrzelił, OpenAI, no to sam dostęp do informacji stał się też prostszy. Bo no nie muszę pisać kodu od zera, tylko mogę dać informację, słuchaj, potrzebuję skrypt, który zrobi mi to i to i to i po prostu czekam 2 minutki, nawet nie, i mam gotowy skrypt, który jest już gotowy. Więc jeżeli chodzi o te narzędzia, no to jest w miarę dość długa branża, tylko tak jak widać po prostu po ostatnich latach jest na to boom. No i co w związku z tym boomem? Dużo osób zaczęło się tym zainteresować, bo osoby, które nie mają stricte wykształcenia technicznego, tak jak na przykład ja, zaczynają wdrażać się w narzędzia i po prostu automatyzować.
No i tutaj niezależnie czy to dla innych firm, czy u siebie, dla siebie, jest po prostu dość dużo materiałów obecnie, które mówią o tym, w jaki sposób tworzyć automatyzację, no i po prostu jak doprowadzać je do końca, tak żeby skutecznie działały w firmach i przyspieszały ich działania. Znaczy, krótko mówiąc, dokładnie fajnie, że to doprecyzowałeś. Automatyzacja, się śmieje, trochę trafiła pod strzechy. E, Tak, tak. Okej, no dobra, to teraz jakbyśmy się zastanowili, Kamil, byś trochę opowiedział o tym, z jakimi wyzwaniami, problemami zgłaszają się najczęściej do ciebie firmy, tak? Do twojej firmy. To może wrócę do poprzedniego pytania, bo tutaj było pytanie, jak się w ogóle to zaczęło i to też ma związek z tym pytaniem. Mianowicie, podczas gdy byłem na studiach, dostałem propozycję współpracy w studiu gamingowym Dreamstone Studios. Pozdrawiam Piotrka, jeżeli będzie słuchał. I tam początkowo pełniłem rolę Office Managera przy 15 osobach w zespole, aż po paru latach urośliśmy do 60 osób, gdzie ktoś musiał tymi kadrami zarządzać. Ja już wtedy byłem w zarządzie firmy, więc trzeba było jakieś te procesy przyspieszyć, no bo jednak wiadomo, 60 osób na pokładzie, no to każdy ma wypłatę, każdy ma jakieś tam umowy, aneksy, przetwarzanie jakichkolwiek danych między systemami, sprawdzanie czasów, efektywności, masa. I będąc na jednym z Founders Campów, Piotrek przywiózł informację, słuchajcie, jest coś takiego jak Make. No i w tym momencie zacząłem się interesować. Pamiętam, że moim pierwszym automatem, który zrobiłem, był generator do umów. I mam porównanie, jak ten pierwszy automat mocno mi przyspieszył pracę, bo w jednego roku, jak wystawialiśmy umowy na koniec roku, to tych umów było około 30. No ale wiadomo, każda umowa dla innej osoby, inna stawka, inne daty zakończenia. I pamiętam, że siedziałem w przerwie międzyświątecznej i wystawiałem dokładnie 16 godzin te 30 umów. No po prostu była masa do sprawdzenia. No i tak w ciągu roku, jak zacząłem wprowadzać tę automatyzację, zrobiłem sobie ten generator umów z zakładaniem folderów na dysk na Google Drive, z onboardingiem do różnych platform. I nagle patrzę, jedna umowa zaczęła mi zajmować około 5 do 10 minut, jeżeli chodzi o pozbieranie danych. Więc w przypadku 60 osób było to kompletnie przeskoczenie z pracy takiej chałupniczej do pracy, gdzie po prostu systemy pracowały na tym, co ja im zadałem. No i w ten sposób właśnie trafiłem do branży, że tak powiem. I pracując właśnie w Dreamstormie, miałem takie przekonanie, była moja w sumie pierwsza taka praca biurowa, miałem przekonanie, że kurde, coś jest nie tak, bo robię Google Sheetsy, te formułki, które robiłem, były dość zaawansowane, robię te automatyzacje, ale wydaje mi się, że firmy, które są naokoło nas, mają te procesy tak ustalone, tak zautomatyzowane, że my jesteśmy o wiele lat świetnych do tyłu z tym wszystkim, co robiliśmy. Czyli te generatory umów, przetwarzanie danych między platformami, jakieś scrappingi z różnych platform. No i doszło do tego, że firmy, które były zaprzyjaźnione z naszą firmą, zaczęły się do nas zwracać: ej, słuchajcie, jak wy to robicie, że wasze procesy są tak precyzyjnie zrobione, że wy dwie osoby, jako ja i koleżanka, która zajmowaliśmy się kadrami, potraficie ogarnąć w ciągu miesiąca i umowy, i wypłaty, bo sami robiliśmy wynagrodzenia, łącznie z generowaniem rachunków, z list płac i tak dalej, i jeszcze faktury. Jak wy to potraficie w dwie osoby ogarnąć w ciągu, dla 60 osób w ciągu tak krótkim czasie? Bo zazwyczaj domykaliśmy miesiąc rozliczeniowy do 10. No i tak zauważyłem, że firmy, z którymi współpracujemy, one głównie bazują na Google Sheetsach bądź na Excelu. I to nie są jakieś zaawansowane Excele, tylko to jest po prostu jedna tabelka, która ma sumę i tak firma działa, że po prostu coś im tam liczy. No i zacząłem wdrażać w jedną firmę, drugą, trzecią firmę i zauważyłem, że ludzie po prostu potrzebują tych narzędzi, bo te narzędzia, o ile są dostępne na rynku, typu na przykład jakieś CRM-y zaawansowane typu Pipedrive, to ludzie nie chcą z nich korzystać. Po pierwsze, albo nie chcą korzystać z tego względu, że nie potrafią się w nich odnaleźć, albo cena jest zbyt wygórowana dla ich obecnej skali, albo na przykład interfejs, który tam jest, nie odpowiada im w zupełności. No i tu zrobiło się miejsce, gdzie tę działalność moją można podpiąć, czyli po prostu zrobić narzędzie, które jest szyte na miarę, na potrzeby danej firmy i wszystkie te funkcjonalności, które są podpięte,
są w 100% pożądane przez firmę. Nie ma dodatkowych obwodów, dodatkowych narzędzi, które ubogacają to wykupione narzędzie, tylko jest samo mięsko, które firma potrzebuje. Krótko mówiąc, życie cię docisnęło i miałeś na tyle w sobie zaparcia, mówię o tej sytuacji z Make'iem, że znalazłeś to rozwiązanie, nauczyłeś się go i wdrożyłeś. Tak, no prawdę mówiąc, jak zaczynałem pracę to był 2019, no to nie było aż tyle materiałów dotyczących Make'a. Make w sumie też to wtedy był Integromat. Dopiero gdzieś tak raczkował w Czechach. No i nie było też materiałów, których można było się uczyć, więc głównie co potrzebowałem, to pytałem się programistów, słuchaj, mam taki układ danych, co potrzebuję z nim zrobić. No zrób sobie to. I nagle się okazywało, że działało. No i zaleta była taka, że oni by ten program musieli gdzieś tam zrobić z projektu, napisać go, a ja w ciągu 10 minut mogłem sobie postawić gotowy prototyp, który na przykład z gotowej bazy danych wysłał mi maile do osób z pitami na koniec. Nie, to jest super. Ja pamiętam swoje pierwsze zetknięcie z Zapierem. Kolega mi pokazał to rozwiązanie, to było gdzieś w okolicach, myślę, jak startowaliśmy Digital X, tak? Czyli wyszedłem z korporacji do MŚP, tak? No i wiadomo, że MŚP rządzi się swoimi prawami, za chwilę o tym trochę pewnie porozmawiamy, ale faktycznie tak, zacząłem z tego korzystać, stworzyć pierwsze automatyzacje, natomiast faktycznie w momencie, kiedy ChatGPT się pojawił, to życie troszkę stało się prostsze. Oczywiście są inne modele. No właśnie, a propos, Kamil, byśmy się tu chwilę zatrzymali, żeby tego mięsa odpowiednio dostarczyć. Mamy jakąś strukturę zaplanowaną, będziemy próbowali się w miarę jej trzymać. Jakbyśmy pogadali, no bo wiadomo, ChatGPT wydaje mi się, że chyba jest najbardziej taki rozpoznawalny, bym powiedział, ale są też inne modele. Możemy się tu na chwilę przy tym zatrzymać. Mhm. Jakbyś mógł 2 słowa powiedzieć. No to tak, jeżeli chodzi o pracę, to głównie korzystałem właśnie z czatu GPT na różnych modelach, które tam były. Zazwyczaj najnowszych, bo były najbardziej obszerne w wiedzę. Ale też w sumie zauważyłem w trakcie pracy, że na przykład cloud w pewnym momencie dostał o wiele większe, dostarczał o wiele większej wartości, jeżeli chodzi o na przykład kod, który potrzebowałem, bądź informacje. Mniej, że tak powiem, fleków na uszy nawlekał, jeżeli chodzi o informacje, bo wiadomo, z czatem czasami Doprecyzujesz, co dokładnie masz na myśli? Żeby pamiętasz, że mówimy do ludzi, którzy średnio mają pojęcie, szczerze mówiąc, ja też do końca nie zrozumiałem, także doprecyzujmy to ostatni tekst. Okej, chodzi o to, że wielokrotnie widzieliśmy memy, sytuacje, gdzie zadawaliśmy jakieś pytanie do czatu i on nam tworzył bajkę na ten temat. Przykładowo pamiętam, że dość mocno wtedy z parę lat temu się śmiali, że głównym bohaterem lalki Prusa był Izaak Wokulski. I był zaparty, że to jest Izaak, nie ma żadnego Stanisława, dobrze pamiętam? Chyba tak. Mhm. Więc jeżeli chodzi o kodowanie, tam również są takie rzeczy, że on coś wymyśli swojego, bo myśli, że to będzie fajne, po czym się okazuje, że no jednak ta funkcjonalność, którą wprowadził, jest no niepotrzebna i dodatkowo też komplikuje. Więc dlatego na przykład przeszedłem też na clouda w pewnym momencie, bo wydawało mi się, że po prostu też, że jest o wiele bardziej większy content dostarcza, większe mięsko, bardziej konkretne informacje. I faktycznie dostarczał, chociaż ostatnio zacząłem się znowu przekonywać do OpenAI, ponieważ spędziłem, nie wiem, z 10 minut, żeby poprawić kod na cloudzie, po czym rzuciłem to samo do GPT, pierwsza wiadomość jest gotowa. Więc jeżeli mamy narzędzia, nie ograniczajmy się do jednego, które jest w danym momencie, tylko mamy wachlarz tych narzędzi. Jedno służy do tego, drugie radzi sobie lepiej z innym case'em, więc jeżeli nie da się w jedną stronę, idźmy w drugą. No bo jednak jeżeli będziemy cały czas wbijać, nie wiem, gwoździe wiertarką, no to wiertarka ma inne trochę zastosowanie niż wbijanie gwoździ. Tak samo jest z narzędziami, z którymi skorzystamy. Przykładowo Make'a nie użyjemy do e-commerce'u, do obsługi klientów, no bo e-commerce generuje olbrzymie liczby requestów, zapytań, a w przypadku Make'a ten model rozliczeniowy, który mają, no po prostu będzie bardzo nieoptymalny. Nieraz widziałem firmy e-commerce, które pracowały na Make'u i ich pakiety to było z 500 zł miesięcznie, żeby po prostu automatyzację postawić i je utrzymać w ciągu miesiąca. I nawet to 500 zł to było mało.
podczas gdy na przykład Nodemation załatwiało to wszystko $20. Więc Okej. Jeden temat, bo ja pamiętam jeszcze z moim wspólnikiem w takim spotkaniu Google for Startups i oczywiście Google prezentował swoje rozwiązania, ale była bardzo ciekawa, był panel Q&A i była bardzo ciekawa dyskusja, wypowiadały się osoby od bezpieczeństwa danych. Ja pamiętam też, jeszcze połączę te kropki, był taki, znów tylko z social mediów, chyba z Xa, nie Twittera, chciałem powiedzieć Twittera, z Xa. Widziałem a propos case związane z wyciekiem danych w DeepSeeku, tak? Tutaj to są chyba tematy, które są też istotne, żeby zadbać o to bezpieczeństwo danych, Kamil. Zatrzymajmy się przez chwilę przy tym. No to tak, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo danych, te dane są w sieci już, więc kwestia po prostu skąd zostaną pobrane, bo możemy, nie wiem, mamy jakieś bazy bardzo źle powiem, mamy bazy w Google Sheets i przypadkowo udostępnimy po prostu po linku. To, że udostępniliśmy po linku i jedna osoba dostała ten link, to nie znaczy, że 20 innych osób, które mają narzędzia zakodowane, nie wychwyci tego, bo to, że mamy udostępnione coś pod linku, to po prostu jest już wpuszczone w świat, więc to jest kwestia zagwarantowania bezpieczeństwa tych danych na samym etapie początkowym, czyli zabezpieczenie naszych źródeł. Jeżeli chodzi o podłączenia pod narzędzia, będę wzorował głównie się na Make'u, bo na Make'u głównie pracujemy, to wszystkie połączenia, autoryzacje, które są pomiędzy Make'iem a Googlem, pomiędzy Make'iem a Pipedrive'em, Clockify'em, ClickUp'em, one są robione za pomocą albo logowania OAuth, czyli po prostu logowanie przez dane hasło, przez Google'a, bądź też przez klucze API, co dodatkowo zabezpiecza te dane. Klucze API są zazwyczaj 20-30 znakowe, no i zhakowanie takiego klucza jest dość ciężkie w tym momencie. Tak samo jeżeli chodzi o logowanie do Google'a, do innych platform, jeżeli mamy logowanie po naszych danych, no to po prostu już Google weryfikuje bezpośrednio to, że informacja idzie po zakodowanych kluczach do profilu i z profilu po prostu pobiera te dane. Więc jeżeli chodzi o bezpieczeństwo przesyłania danych, no to tutaj w miarę narzędzia się przy tym chronią, tym bardziej, że większość osób wykorzystuje je do przesyłania danych, tak jak mówiłem, na przykład generatory umów albo jakieś wysyłka danych dalej. Czy to mamy kupującego w sklepie, czy jakieś lidy, które pobieramy z kampanii na Facebooku, to wszędzie są dane osobowe, więc zawsze z tego korzystamy. Co prawda jest też opcja na przykład na Make'u zaznaczyć sobie, że dane są poufne i wtedy nawet operator, który będzie później nadzorować proces, będzie coś modyfikować w nim, no to nie będzie miał dostępu do danych, które tam są, tylko one będą zanonimizowane. Więc to też jest opcja, żeby zabezpieczyć się przed potencjalnym wyciekiem. Co jeszcze? Na pewno zabezpieczenie własne, czyli zmiana haseł, zmiana loginów, bo szczerze powiedziawszy, firmy rzadko kiedy zmieniają, a nieraz się spotkałem z tym, że u jednej i u drugiej osoby były takie same hasła, bo po prostu klientka założyła koleżance konto i dała dokładnie takie same loginy, więc już na samym etapie początkowym, no to już boli, że jest ten problem z Dobra. bezpieczeństwa. Szukam smaczków teraz. Jakbyśmy, Kamil, jakbyś się zastanowił, najdziwniejsza albo najciekawsza automatyzacja, albo problem, z którym przyszedł do Was klient. Może nie problem, ale pewnego razu korzystałem z takiej platformy do zbierania zleceń i widziałem ogłoszenie, gdzie ktoś pisał, że potrzebuję osoby do automatyzacji Make'a, wysyłka mailing do klientów, SMS-y i tak dalej. No, klasyczna sprawa, gdzie na przykład ktoś zbiera sobie jakieś maile z kampanii no i po prostu chce potem je dalej obsłużyć. No i tak przechodząc do treści, okazało się, że to będzie automatyzacja wróżki. Ciekawe. Wróżki, która po prostu będzie wysyłać afirmacje, różne wróżby za pośrednictwem maila. Wszystko wyglądało w ten sposób, że klient na stronie internetowej uzupełnia przeróżne parametry, zazwyczaj dane urodzenia i imię, nazwisko, mail.
I w odpowiedzi, po przejściu przez bramkę płatności, po prostu dostawał maila z wygenerowaną już treścią. No i ta treść była zależna tam od dnia, ale była też automatyzacja, która generowała te treści za pomocą AI. Czyli miał wgrane instrukcje, słuchaj, jesteś wróżką, która korzysta z nie wiem, starota, i w tym momencie osoba, która przyszła do ciebie, wylosowała taką i kartę. Tam w tarocie są, wiadomo, różne karty. I na tej podstawie przewidź jej przyszłość na najbliższe tam 7 dni. No i w odpowiedzi taka osoba dostawała pełnego maila. Cześć, tu wróżka Eleonora. Cieszę się, że odwiedziłaś mnie na stronie. Poniżej przedstawiam twoją wróżbę. I cała wróżba, która była wygenerowana przez sztuczną inteligencję. I ta osoba po prostu, szczerze powiedziawszy, nawet nie miała za bardzo możliwości, żeby skonfrontować to, czy to jest faktycznie wygenerowane przez AI, czy było to wygenerowane przez jakąś osobę. Głównie to też było celowane, w sensie jak zauważyłem później, grupa docelowa to były osoby powyżej 40 lat, ale w sumie naprawdę dużo osób powyżej koło 40 wysyłało takie maile, więc dla mnie to było mega zdziwienie, ile osób teraz w Polsce wierzy w takie różne czary, w różne wróżby, w rzeczy, które osoba, której nie znamy w internecie, po prostu nam powie na podstawie paru cyferek, które jej pokazaliśmy. W zupełności moglibyśmy zmyślić tę datę urodzenia i nagle przypisać sobie, że faktycznie w tym tygodniu wujek Józek bolała go noga, a wróżka powiedziała, że moich najbliższych spotka cierpienie. Więc Powiem ci, ciekawe, że o tym mówisz. Dosłownie, nie wiem, kilka tygodni temu miałem rozmowę ze swoim kolegą, który zainwestował pieniądze w tego typu biznes i z tego, co mi powiedział, ma się świetnie. Także a propos tego, co powiedziałeś. Okej, no mega ciekawy case. Natomiast jakbyśmy, żeby zamknąć już ten temat, z jakimi problemami, takie najczęstsze tematy. Powiedzieliśmy o umowach, powiedziałeś o tym bardzo fajnym case'ie związanym z wróżką, ale jeszcze takie 2-3 może typy problemów, bo może komuś to otworzy trochę, wiesz, klapki w głowie i powie OK, czyli mogę coś z tym zrobić. Spróbujmy nakierować naszych widzów. ja podstawię może siebie na początku, jak podchodziłem do automatyzacji, bo jak pracowałem w biurze na dokumentach, no to co, otwierałem sobie Google Docsa, Sheetsa, dane przepisywałem, super. I nagle jak weszła automatyzacja, ja dostałem cały ciąg, setki, tysiące narzędzi z listy, które mogę sobie podłączyć razem ze sobą, czyli z Sheetsa do Google Docsa, z Docsa do SMS-a, etc. I dla mnie to było naprawdę, świat eksplodował mi w głowie. Jak jestem taki mem, dokładnie było to samo. Nagle patrzę, mogę tyle narzędzi ze sobą połączyć. I wiele osób, jak teraz do mnie przychodzi, jak mamy różne konsultacje, przedstawia, słuchajcie, bo chciałbym zrobić, nie wiem, żeby to stąd się wysyłało, ale nie wiem, czy jest możliwość. I bardzo dużo osób przychodzi taka niepewna, że może to nie da się, może to będzie trudne do zrobienia. I w większości osób mówię, słuchajcie, to, jakie procesy wy macie teraz w firmie i te, które wam zajmują ten czas, który możecie poświęcić na coś innego, pomyślcie, jakie to są rzeczy i przyjdźcie po prostu. A to, czy to będzie niemożliwe, to wam po prostu powiem na konsultacjach, bo ja mam po prostu wiele szerszą wiedzę, jeżeli chodzi o tę automatyzację, dużo wprowadzamy, a osoby, które są w tym świeże, tak jak ja byłem na początku, po prostu nagle im się tyle drzwi otwiera, co mogą zrobić, że to jest szok. I wracając do pytania, co warto automatyzować? To zależy, jaki jest biznes. Bo Najczęstsze 3 przypadki, żeby, wiesz co, bo podejrzewam, że moglibyśmy, Kamil, zrobić tyle rozgałęzień w tej rozmowie, żebyśmy umówiliśmy się na 45 minut i musimy spróbować się zmieścić. Nie, po prostu spróbuj powiedzieć o takich, jakbyś wziął cały ten biznes, który prowadzisz, to takie 3 najczęstsze, nie wiem, kategorie, wiesz, żeby spróbować to ustrukturyzować. Okej, to tak, nie ma miesiąca, żebyśmy nie wprowadzali automatyzacji do odczytywania dokumentów. Typowo faktury i te faktury zazwyczaj są z przychodzących, które przychodzą dokumenty na maila. System je zaczytuje, odczytuje pozycje zakupowe, kwoty brutto, netto, VAT, kontrahentów i wpisuje w Google Sheets i umieszcza w odpowiednim folderze na dysku.
I to jest najczęstsza automatyzacja, jaka się pojawia, czyli odczytywanie dokumentów. Kolejne dość częste automatyzacje, obsługa leadów, które pochodzą z kampanii Facebook, bądź też TikTok, etc. Ktoś zostawia po prostu dane na formularzu reklamowym i potem trzeba tę osobę wrzucić do naszego CRM-a, gdzie zarządzamy klientami, do systemu mailingu, żeby wysłać mu potem kampanię e-mail, bądź też wysłać SMS-a, który zachęci go do dalszego korzystania. Co jeszcze? Okej, no rozumiem, że to są te tematy, że też na siłę nie musimy szukać. Okej, myślę, że ten segment rozmowy możemy zamknąć. Teraz spróbujmy trochę dać informacji dla ludzi, którzy chcą w ogóle rozpocząć swoją drogę. No, tak jak powiedziałem na początku, no, ta liczba zatrważa, tak? No, McKinsey, źródło dosyć wiarygodne, 375 milionów ludzi będzie musiało zmienić pracę. To jakbyśmy, Kamil, spróbowali podpowiedzieć ludziom w ogóle, jak zacząć, tak? Ktoś ma chęci, ale nie wie, co zrobić. Jakieś takie pierwsze kroki, jak ty byś rekomendował? Może jakieś konkretne narzędzia, gdzie zajrzeć, co poczytać? Okej. Na start zupełnie wystarczający jest Zapier. Zapier jest bardzo, może intuicyjny, aż tak nie, ale jest bardzo okrojony z funkcjonalności, więc możemy na nim zauważyć w ogóle, jak te automatyzacje działają, co trzeba zrobić. No i sobie na nim można spróbować na początek. Potem proponowałbym przejść faktycznie do Make'a, z tego względu, że Make jest o wiele bardziej elastyczny, potem przy skalowaniu jest tańszy czasami niż Zapier. Powiem jedną rzecz, Kamil, że ja zaczynałem od Zapiera jako użytkownik, coś wiem, jakieś średniej trudności rzeczy zrobię, że faktycznie Zapier ten taki tok myślenia uczy cię i faktycznie muszę powiedzieć, że to nawet stosunkowo niedawno zrobiłem, że na tego Make'a się przysiedliśmy, faktycznie taniej wychodzi różne rzeczy robić. I chwilę też to zajmuje, żeby troszkę się przestawić, by tam trochę inaczej te rzeczy, ale no, na pewno łatwiej im poszło, niż gdybym od zera zaczynał Tak. to robić. No bo tak faktycznie mówię, że wracam z powrotem, że w momencie, kiedy zauważymy, że mamy możliwość podpięcia różnych aplikacji, otwiera się masakrycznie dużo drzwi. Możemy 10 różnych rzeczy połączyć, które do tej pory robiliśmy manualnie. Więc na początku warto się po prostu zapoznać z tym, jak to funkcjonuje, żeby też wiedzieć na przyszłość, co można dodatkowego sobie z tym zrobić. Jeżeli chodzi o Make'a, można samemu się uczyć w większości, na przykład współpracując z OpenAI albo Cloudem i pytając się, bo są to na tyle proste rzeczy, że sobie poradzi, tym bardziej jeżeli na przykład wrzucimy screen z ekranu z danym problemem, też sobie nie powinien bez problemu z tym poradzić. No dla osób bardziej doświadczonych, no tutaj już do Automation z tego powodu, że już tam jest stricte kodowanie w JavaScriptie, jeśli dobrze pamiętam, więc no tu już trzeba mieć troszkę technicznego wykształcenia i troszkę też trudniej się układa te procesy, ale narzędzie jest już tak wszechstronne, że możemy i boty AI na nim stawiać, i możemy procesy e-commerce'owe, które zawierają bardzo dużo danych też stawiać, więc od czego bym proponował zacząć? Od najprostszych rzeczy. Tak samo jeżeli mamy jakieś problemy w firmie, które chcemy rozwiązać automatyzacją, najprościej. Nie budujemy od razu systemów, które wyładują tira, potem tego tira sprawdzą gdzieś w systemie, potem wystawią fakturę, potem jeszcze do pani Anetki wyślą potwierdzenie i jeszcze tutaj magazynierowi jakieś coś i zapakują tego tira z powrotem. Wystarczy na sam początek mieć, słuchajcie, przyjechał tir, ping. I to już jest wystarczające. Już wiemy, czy faktycznie ten proces na samym starcie będzie nam potrzebny. Bo zazwyczaj się kończy to w ten sposób, że są olbrzymie systemy, które robią coś, a potem się okazuje, że proces nie został zwalidowany na samym początku i jest jeszcze 20 różnych wyjątków, które ten proces w ogóle deklasyfikują z całego funkcjonowania. Czy krótko mówiąc, rozłożyć te na czynniki pierwsze i zacząć prostym pierwszym jakimś krokiem, żeby w ogóle wejść w ten tok rozumowania, jak to wygląda. No ja z perspektywy osoby, która się tym interesuje, no obserwuję, co tam się pisze, że jest ten kierunek związany z, jak to się nazywa, z agentami. Jakbyśmy tutaj chwilę znów w taki sposób troszkę opowiedzieli dla ludzi, którzy
Ja widzę tak po rozmowach ze swoimi znajomymi nawet, co mnie dziwi czasami, że niektórzy nawet jeszcze nie skorzystali z czata GPT, a są gdzieś blisko tematów takich digitalowych. To się dzieje. Ja mówię to ze swojego środowiska. Już o agentach AI, no to wiadomo, że mamy bańkę na LinkedInie tych swoich znajomych, którzy dosyć głęboko siedzą w tematach, ale ten podcast jest nie dla nich, tylko dla osób, które właśnie chciałyby to lepiej zrozumieć. Jakbyś trochę powiedział o tych agentach, o co w ogóle chodzi z tymi agentami, tak? I dokąd to zmierza? Jeżeli chodzi o agentów, tak jak mieliśmy automatyzację przed rokiem 2019, zanim OpenAI wypuścił GPT, głównie te automatyzacje bazowały na treści, która już była, czyli mamy imię, nazwisko, datę urodzenia, wpisz to tam. W momencie, kiedy doszliśmy do momentu, kiedy tych danych nie musimy na sztywno wpisywać, tylko AI może je wymyślić, bądź w jakiś sposób sprawdzić, no to zaczął się boom na tych agentów AI. Głównie chodzi o to, że Przykład jakiś może podać agenta, takiego ciekawego, z nie, którym się zetknąłeś, robiliście, widziałeś? Wgraliśmy agenta AI na stronę internetową sklepu wędkarskiego i ten agent służył do tego, że pisałem: słuchaj, cześć, potrzebuję wędkę na, nie wiem, szczupaka. I w tym momencie dostawałem całą listę towarów, które pasowały tam, czy tam kategorią, czy miały w nazwie coś tam na szczupaka. No i od razu już miałem odfiltrowane rzeczy. Więc tutaj też chciałem do tego dojść, że zadając po prostu całą bazę danych z informacjami, agent może sobie wyszukać słowa pokrewne, słowa, które w jakiś sposób pasują, słowa według danego klucza i nam podesłać informacje. I to nie mówię tylko, że to jest na sklepy internetowe, ale również do wewnętrznych baz wiedzy. Typu na przykład mam firmę, mam 20-30 różnych procesów kadrowych, rekrutacyjnych i ja jako świeża osoba w firmie, no nie będę miał pojęcia na temat firmy, jak działa, jakie są smaczki, no bo to ciężkie jest w pierwszym tygodniu. I na przykład mając agenta AI mogę się go zapytać: słuchaj, potrzebuję zrobić onboarding danej osoby do firmy, jakie kroki i gdzie mogę je znaleźć. I w tym momencie za pomocą spisanej bazy wiedzy, czy to może być w Google Docsie, czy jakiejś bazie, agent nam odpowiada: słuchaj, tu masz cały proces, załóż to i jest wszystko OK. Wiesz co, to tak, ja lubię chłopskie, takie proste tłumaczenie, przepraszam za wyrażenie, nie chcę nikogo urazić, ale ja zawsze mówię, ja jestem prostym człowiekiem, mów do mnie prosto. Jakbyśmy spróbowali teraz, Kamil, wytłumaczyć, bo tak, większość zatrzymuje się na poziomie czata GPT i pisze sobie tam różne rzeczy, testuje i mamy tych agentów. Jakbyśmy tak, czym to się różni? Nie? W sensie ten agent od takiego zwykłego, nazwijmy to, czatowania. Czym się różni? Głównie implementacją, to znaczy możemy go zaimplementować sobie na stronie internetowej i wtedy nie tylko my mamy do niego dostęp, ale też wszyscy klienci, którzy wchodzą na tę stronę. Możemy go podpiąć pod różne systemy. Nie wiem, czy to można nazwać system teraz agentem AI, ale stworzyliśmy bota, który dostawał informacje z maili, z różnych źródeł i następnie przepuszczając to przez bazę wiedzy, maile były od klientów. Przepuszczał to przez bazę wiedzy i wypluwał gotową odpowiedź na Slacku i tylko wystarczyło ją wysłać, więc narzędzie miało możliwość podłączenia czy to pod Gmaila, czy pod Freshdeska, czy jeszcze pod Slacka, więc na pewno było więcej możliwości podłączenia tych danych. Co więcej, nie musieliśmy zadawać informacji na start: słuchaj, weź informacje z tego arkusza, tylko na podstawie informacji, które już OpenAI miał, mógł w odpowiednie źródło zaglądnąć, pobrać sobie dane, które potrzebuje i wysłać do odpowiedzi do Slacka. Myślę, że mogę jeszcze prościej tutaj powiedzieć, bo w sumie im prościej... Śmiało. Najprościej to jest tak: bierzesz dane stąd, AI ci to ogarnia, wysyła ci tam. I to jest najprościej, jak można w tym momencie. Więc dlatego też chcę obrazowo pokazać, jakie narzędzia przy okazji są podłączane, żeby też uzmysłowić, jak to jest ogromny i w sumie elastyczny zakres działania, bo narzędzia, które obecnie gdzieś tam stosujemy w firmach, mogą być tak kosmicznie rozwinięte, że to wykracza czasami poza granice wyobraźni pani kadrowej, która już w firmie pracuje 10-20 lat. Troszkę się zetknąłem z tą branżą i
I trudność tych rozmów faktycznie polega na tym, że klienci nie wiedzą, czego nie wiedzą. Tak? I to jest z drugiej strony duże pole do popisu, żeby tymi osobami pokierować. Ja bym taką klamrą chyba powiedział, że ten Make czy Zapier pozwalają tworzyć od prostych do bardziej skomplikowanych w ogóle ekosystemów informacji, tak? Dobrze to mówię, Kamil? Tak, żeby ludziom to uzmysłowić, bo też pamiętam jedną rozmowę z klientem, który właśnie operował na telefonie i na Excelu takim, powiedział nawet osadzonym na komputerze konkretnym i faktycznie te rozmowy gdzieś tam, jak zaczęły się, tak jak ty powiedziałeś o Slacku czy Make'u, oczy się otworzyły niesamowicie. Mówię, to jest ten świat MŚP, ale powiem więcej. A propos poziomu świadomości i tego, że jest pole do popisu, pamiętam rozmowę z koleżanką niedawną, dosyć świeża rozmowa, która jest konsultantem, w firmie konsultingowej pracuje, jest bardzo doświadczonym konsultantem i robi duże projekty międzynarodowe i się jej pytałem ostatnio, jak to wygląda z tym, jak to jest z tym AI-em. I ona mówi, no generalnie to jest tak, że jak robimy projekt, to przyjdźcie i zróbcie nam jakiegoś AI-a. Wy nam powiedzcie co. To jest tego typu rozmowy, także rzeczywiście moim zdaniem jeszcze jesteśmy dosyć wcześnie w temacie. Tak, to jest też częste podejście. Słuchajcie, ja wam dam informację, czym się zajmujemy, ale takie ogólne, typu na przykład jesteśmy firmą księgową, zróbcie nam jakieś automaty, które przyspieszą pracę. No okej, fajnie, ale nie ma najważniejszej informacji. Co w tym momencie wam przysparza największy problem i robicie to manualnie. I nagle w tym momencie ludzie myślą, no to w sumie nie wiem, wysyłka faktur. No to słuchaj, gdzie te dane wprowadzacie? No do jakiegoś arkusza. No i macie te dane tam, maile, wszystkie dane i tylko wystarczy to potem rzucić do, nie wiem, fakturowni, infaktu, etc. i wysłać. No tak robimy. No to w tym momencie macie już proces zdefiniowany, czyli wpisać dane, wysłać do narzędzia do fakturowania, wysłać do klienta. I dokładnie ten proces wam możemy zautomatyzować. O, super. No to tu już jest fajna informacja. To przyjdźcie jeszcze, pogadamy, co innego można zrobić, bo już jest widać ten punkt zaczepienia. To faktycznie im pomoże w pracy. Spotkałem się nieraz z firmami, które dość mocno oferowały dodatkowe funkcjonalności, zrobią wam to. Po czym po 2 miesiącach przychodziłem z powrotem do firmy, widziałem, że połowa tych automatów jest wyłączona, bo firma po prostu z nich nie korzysta, bo albo nie zostali przeinstruowani, w jaki sposób z nich korzystać, albo zamysł firmy, która wprowadza automatyzację, totalnie rozminął się z potrzebami klienta. Czy nie, na bazie w ogóle wprowadzania, bo to jest duża zmiana, tak? Umówmy się, że jak już w tym siedzisz, to wdrożenie Slacka, Airtable, tych rozwiązań, które są dość popularne, to jest łatwe, ale się wydaje tutaj, że największą tą barierą są te bariery takie mentalne, tak? Że ludzie się zaczynają zastanawiać po drugiej stronie w firmie. Popraw mnie, Kamil, jeżeli to inaczej wygląda, ale chyba najtrudniejsza ta część to, żeby przeprowadzić tutaj w głowie klienta, tak, przez tą zmianę, żeby on się przestawił właśnie, tak jak ty powiedziałeś, że są nowe procesy, nowy sposób działania. Widziałem gdzieś raport mówiący, nie pamiętam źródła dokładnie, ale obawę pracowników związanych z wdrażaniem AI, tak, że przyjdzie ktoś, coś wdroży i co to dla mnie oznacza. Czy tutaj widzisz też pewne... Właśnie chciałem do tego przejść. Zazwyczaj jak są jakieś innowacje wprowadzane do firmy, taki opór zwykle był od strony managementu, bo budżet, bo cele roczne, bo jeszcze coś, bo szef się nie zgodzi. I to w przypadku większości innowacji było tak traktowane. W tym momencie jest totalnie na odwrót. Jeżeli przedstawiamy, że dana automatyzacja, przykładowo wystawiacie faktury w ciągu 16 godzin, możemy wam to skrócić do 5 minut, oszczędzi wam te 16 godzin, no to menadżer jest zadowolony, no bo w tym momencie zapłaci za automatyzację, która kosztuje stały koszt paru złotych i ona sobie działa. Nie potrzebujemy, żeby zrobiła o 8, zrobi to o 8. A w tym momencie pracownik może czuć, no dobra, no to jeżeli automatyzacja to będzie robić za mnie, ja stanę się niepotrzebny. Firma mnie zwolni i będę musiał szukać nowej roboty. I to jest ten strach, jak zauważam u ludzi, którzy pracują na etacie,
co w momencie, kiedy ja zostanę zwolniony. To nie jest wizja, że okej, otwiera mi się kolejna furtka, że mogę iść tu, tylko ja w tym momencie mam zagrzane siedzenie, o które dbam i boję się o to, że ktoś mnie zacznie w tym wyręczać. I spotkałem się kiedyś z podcastem, gdzie firma automatyzacyjna wprost powiedziała: słuchajcie, zrobimy wam automatyzację, która pozwoli wam zwolnić 5 osób i na tej 5 osób będziecie mieli zyski. To nie jest podejście. Ja bardzo nie lubię tego podejścia. Nie chodzi o to, żeby w tym momencie redukować zespół, w sensie faktycznie, jeżeli jest potrzeba, okej, ale automatyzacje nie powinny wpływać w ten sposób, że ja w tym momencie dostaję informację, że jestem niepotrzebny. Ja w tym momencie powinienem dostać czas na rzecz, z którymi się nie wyrabiam. Bo nieraz jest w firmach tak, że jest tyle pracy zaplanowanej, że ja w ciągu etatu nie potrafię się z tym wyrobić. I nieraz prosząc o osobę dodatkową do pomocy jest odzew od strony managementu, że sorry, ale w tym momencie nas nie stać na to. Więc głównie chodzi o to, żeby odblokować ludziom czas, żeby nie musieli co chwilę sprawdzać arkusza, co chwilę wysyłać maila, tylko żeby to wszystko działo się w tle. Jedynie co zrobili, to sprawdzili odpowiedź końcową, czyli klient odpisał: spoko, jestem zainteresowany waszą ofertą. Bez przechodzenia przez cały proces wysyłki maila, dzwonienia, etc. Więc głównie tu jest ta kwestia, żeby wyedukować osoby, jak to wygląda i że faktycznie utwierdzić ich w przekonaniu, że nie przychodzimy po to, żeby was zwalniać, bo chcemy wam dać narzędzia, które pozwolą wam pracować łatwiej, szybciej i efektywniej. Tak, no, że na pewno duża rola jest tutaj osób, które zarządzają tą organizacją, z którą pracujecie pewnie. No faktycznie no, to chyba taki zdrowy rozsądek w ogóle tutaj ma wielkie znaczenie, że jeżeli masz takie rozwiązania, o których opowiedziałeś, powinniśmy te proste rzeczy powtarzalne, i to samo Karol Bzymek powiedział i z Mariuszem Michalczukiem w pierwszym odcinku, że są pewne zestawy rzeczy, które może zrobić automat, a osoba, która zarządza, nie wiem, projektem, mini projektem, obszarem, ma więcej czasu, żeby zastanowić się nad rzeczami ważnymi. Tak, bo często, ja też pracowałem i w dużych i trochę mniejszych firmach, że czasami czułem się jak taki chomik w tym hamster wheel, tak, gdzie po prostu nie było tego czasu wystarczająco, i teraz pojawiają się takie sposobności. Jakbyśmy teraz, Kamil, chwilę, jakie kluczowe są miękkie kompetencje? Powiedzmy, jak miałbyś kogoś zatrudnić do siebie. Powiedzmy, ale miękkie kompetencje. Wiesz, żebyśmy się zatrzymali, jak sobie myślę, że takim profilu osoby, która, nie wiem, coś tam wie, taka hipotetyczna sytuacja, powiedzmy, trochę ogarnęła tego make'a, załóżmy, że masz jakąś pracę dla niej. W sensie, może stworzyć etat. To czego byś szukał u tych ludzi? No w sumie my cały czas rekrutujemy, więc cały czas gdzieś tam przeglądam te CV-ki, ale głównie co widzę, problem, jeżeli chodzi o umiejętności miękkie, to jest szybko się uczę. Jeżeli ktoś się szybko uczy, to nie jest jakby fajnie, że szybko się uczysz, ale pytanie, czy uczysz się tego, co my potrzebujemy. Bo fajnie, że nauczysz się tabliczki mnożenia w 10 minut, ale szybkie uczenie się rzeczy, z którymi ty w ogóle nie miałeś w życiu jakby połączenia, no to zaczynasz na takim samym poziomie jak inne osoby. Więc na pewno kompetencje miękkie, no to może nie tyle ta wiedza, którą posiadamy, bo to już jest twarda umiejętność i też nie to szybkie uczenie, ale taka wytrwałość i chęć rozwiązywania problemów. Z tego względu, że jeżeli my mamy jakiś problem, który trzeba rozwiązać, to ja potrzebuję być wytrwałym w tym momencie, żeby znaleźć rozwiązanie, które spełni założenia projektu. I też w miarę logiczne myślenie. Z tego względu, że nieraz widziałem projekty, które były zrobione przez juniorów i miały masę błędów. Masa błędów to zazwyczaj to jest jakieś dodatkowe moduły, które nic nie robią, jakieś opcje wyłączone, które powodowały większe zużycie, więc wystarczyło czasami tylko kliknąć jeden przycisk i rozwijała się dodatkowa tabelka, gdzie mieliśmy... Czyli dokładność. Czyli rozumiem, że szukasz dokładności u tych ludzi, tak? Dobrze rozumiem? Nie, dokładność nie. To akurat dokładność nie ma nic wspólnego. Faktycznie, jeżeli chcemy robić automaty, trzeba być dokładnym, ale chodzi o logiczne myślenie. To jest najcięższe w tym, co widzę teraz, że ludzie logicznie nie myślą. To jest... Masz jakieś smaczki, może z rozmów rekrutacyjnych, których chciałbyś?
się podzielić? Nie, bo z rozmów rekrutacyjnych wolałbym nie wyciągać, bo to jednak... Oczywiście bez nazwisk, tak? Oczywiście bez imion i Tak, bez tak, tak, nazwisk, naturalnie. ale no nie chcę nikogo po prostu obrażać. Okej. Są osoby, które mają większe doświadczenie, które mają mniejsze doświadczenie. Można się gdzieś tam wewnętrznie zaśmiać, ale jednak wydaje mi się, że jakby poczuły to w tym momencie, to by poczuły się troszkę obrażone, więc nie chciałbym czegoś takiego wyciągać. Bardziej intencja oczywiście nie była taka, nie taka intencja z mojej strony, bardziej żeby opowiedzieć o tych rzeczach, żeby zwrócić uwagę osobom, które będą chciały przesłuchać ten podcast, na co zwrócić uwagę, jeżeli faktycznie będą chciały pójść w tym kierunku automatyzacji. Okej, nie naciskam, więc jakby intencja była bardzo czysta. Powiem tak, jeżeli są takie osoby, które chciałyby pójść w automatyzację, pierwsze co, to po prostu nauczyć się rozwiązywać problemy. Mianowicie wielokrotnie ludzie piszą czy to na Usme, czy na grupach na Facebooku, problemy, z którymi się mierzą. I nieraz te problemy są do rozwiązania po prostu dzięki prostym narzędziom, więc nawet nie tyle, że pisać do tych osób, że słuchaj, ja ci rozwiążę, bo jeżeli nie mam warsztatu, to nic nie rozwiążę, ale na tym case'ie, które oni rzucili komercyjnie, postarać się cokolwiek zrobić. Czy to jedną funkcjonalność, która będzie działała, czy to dwie funkcjonalności, ale zawsze to będziemy krok do przodu niż osoby, które zakładają sobie proces, dobra, to teraz pobiorę maila i go zapiszę do dokumentu. No spoko, ale komu to jest potrzebne? Czyli learning by doing, czyli ty rekomendujesz learning by doing. Czyli powiedziałaś use me. Powiedz, co to jest to use me, żeby ludzie zrozumieli, bo to jest też ciekawa platforma. Usme to jest platforma, gdzie firmy ogłaszają się ze swoimi zleceniami dla freelancerów bądź też innych firm. No i mając rozbudowany profil, można zaaplikować na różne zlecenia. I są to zlecenia zarówno i z marketingu, jak i sprzedaży, jak i automatyzacji i nawet stworzenie piosenki. Więc przekrój jest bardzo różny. Obstawiam, że większość osób, które dziś na początku pracują jako freelancerzy, jest to dla nich miejsce, gdzie mogą pozyskać dodatkowe kontakty, bo szczerze powiedziawszy, z samego początku, my chyba też się przez Usme nawet poznaliśmy. Już nie pamiętam, ale... Nie pamiętam tych kulisów. To jest ciekawa platforma, dlatego chciałem się przez chwilę zatrzymać. Kamil, czy ty masz może jakieś takie, znaczy, że klamra jest taka i mądrość z tej wypowiedzi twojej, czyli nie przyswajajmy w nieskończoność tej wiedzy, tylko przejdźmy do prostego przynajmniej działania. Taka mądrość, ja przynajmniej tak to odebrałem z tego segmentu. Czy odpytajmy czata, tak, jeżeli mam jakieś problemy, często poda rozwiązanie. W Make'u ostatnio zauważyłem, że tam jeszcze można w ogóle importować całe scenariusze, to jest ciekawe. Czy w Zapierze też można to robić? Ostatnia dygresja, zanim będziemy kończyć, bo tego nie wiem, przyznaję. Że powiem, nie wiem, bo prawdopodobnie w Zapierze jest ta opcja. Dlaczego powiem prawdopodobnie i mówiłem, że pracujemy? My głównie z Zapiera migrujemy do innych narzędzi, żeby po prostu scenariusze były bardziej elastyczne i mniej kosztowne. Więc to jest ta kwestia. Ale zakładam, że tam jest taka opcja. Ostatni moduł. Czy mógłbyś może masz jakieś takie miejsca, które byś zarekomendował, podepniemy je pod filmem na YouTubie i innych platformach. Czy są jakieś miejsca, które byś wskazał, żeby tam uderzyć i tam poszukać tej wiedzy? Okej, potrzebuję tylko imię sobie wyciągnąć, żeby nie przekręcić, Okej. bo potem wizerunkowo to będzie źle wyglądało. Jest prowadzony jest Discord i jest również grupa na Facebooku Polska Społeczność No Code, prowadzona przez Piotra Bąka. Głównie tworzy tą społeczność, zbierając osoby i moderując content i również wpuszczając newsletter co jakiś czas, który warto sobie obejrzeć, więc to jest takie miejsce, gdzie można dużo informacji zaczerpnąć, bądź też wymienić się informacjami z innymi osobami z branży. I wydaje mi się, że to jest takie najszczersze miejsce na polskim rynku, gdzie te informacje są. Okej. Sporo ciekawych case'ów, mi się wydaje. Mięsa, dotrzymałeś słowa, Kamil. Obiecałeś mięso i rzeczywiście myślę, że czas nam się kończy, dlatego będziemy kończyć. Dzięki ci wielkie za czas. Myślę, że za ciekawą rozmowę.
Jeżeli Was zainteresował odcinek, zasubskrybujcie, gdziekolwiek nas oglądacie czy słuchacie. Jesteśmy dostępni na YouTubie, na Spotify i na Apple Podcast. Także wielkie dzięki, Kamil, i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki również. Do usłyszenia.